Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Jeśli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, to pozwól, że się przedstawię. Ja nazywam się Magda i od 10 lat pomagam zmieniać marzenia moich studentów o mówieniu po polsku w rzeczywistość. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, zresztą nagrywam go z pokoju moich dzieci, ponieważ przygotowałam go z myślą o wszystkich studentach, którzy uczą się języka polskiego i wychowują dwujęzyczne dzieci. Odpowiem na najczęściej zadawane mi pytania, czy rodzic uczący się języka polskiego może czytać polskie książki swoim dzieciom? Drugie częste pytania, jakie książki są odpowiednie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców uczących się języka polskiego? No i pytanie dość praktyczne, gdzie takie książki można kupić, nawet jeśli mieszka się daleko od Polski, na przykład w Australii. Zapraszam Cię. Często pojawia się taka sytuacja, że dobrze, uczę się języka polskiego dla mojego partnera, dla mojej partnerki, dla męża, żony, bo zależy mi na tym, aby rozmawiać z polską rodziną, ale czy mogę na przykład czytać mojemu dziecku książki? Czy na przykład anglojęzyczny ojciec lub francuskojęzyczna mama może czytać dzieciom książki po polsku? Pojawia się wtedy wątpliwość, czy dzieci nie nauczą się języka polskiego źle, na przykład ze złym akcentem, albo że nauczą się wymawiać źle. Większość dwujęzycznych rodzin stosuje zasadę OPOL, czyli One Parent, One Language, jeden rodzic, jeden język. Oczywiście w większości sytuacji będzie tak, że polska mama albo polski tato, czyli polski rodzic, będzie czytać w większości swoim dzieciom po polsku. Natomiast drugi rodzic wybierze książki w swoim języku. I to jest naturalne. W naszym domu ta zasada OPOL została trochę zmodyfikowana, ponieważ mój mąż uczy się języka polskiego oraz dość dobrze czyta po polsku. Basia jak zawsze tak siebie objadła uszkami, że nie miał potem siły nawet na piernitki. Piła tylko kieszeń żurawinowej babci, a kiedy było jej już bardzo dobrze, w brzuchu i ogóle wszędzie. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Kto to może być? Zdziwiła się mama i spojrzała na pusty talerz, jak co roku czekający na niespodziewanego gościa. Kościa? Dla dziecka, zwłaszcza małego, nie ma różnicy, kto czyta książkę w jakim języku. Dziecko bierze książkę i idzie do tego rodzica, który akurat jest wolny. Dla dziecka liczy się historia, liczy się czas spędzony razem, oglądanie wspólnie obrazków w książce. Dla rodzica uczącego się języka polskiego jest to doskonałe ćwiczenie pomagające w nauce. Książki dla dzieci, zwłaszcza dla tych młodszych, nie są dość długie. Napisane są prostym językiem. Dodatkowo wzbogacone są obrazkami, co pomaga też w zapamiętywaniu słów i zrozumieniu całej historii. Czytanie książek dla dzieci przede wszystkim pomaga studentom w nauce słownictwa, w nauce budowania zdań oraz całej konstrukcji tekstu. Pomaga w nauce przypadków, pomaga w zapamiętywaniu fraz, czyli same korzyści. Poza tym czytanie książek dla dzieci jest dużo łatwiejsze niż czytanie długich artykułów czy książek dla dorosłych. Jeśli jeszcze nie zacząłeś uczyć się języka polskiego, a chcesz to zrobić właśnie z myślą o swoich dzieciach, to w opisie do tej lekcji znajdziesz link do zarezerwowania próbnej lekcji i pierwszy etap nauki języka polskiego to jest właśnie nauka czytania. Jakie książki ja polecam moim studentom, którzy uczą się języka polskiego? W przypadku małych dzieci fantastycznie sprawdzają się krótkie formy, czyli wiersze, wierszyki, rymowanki oraz kołysanki.
To są formy idealne dla studentów na każdym poziomie znajomości języka, jeśli student potrafi czytać. Myślę, że większość polskich rodziców zna pozycję Jana Brzechwy, Juliana Tuwima. Krótkie wierszyki, rymowane, co bardzo pomaga studentom zapamiętywać słownictwo i także pomaga im czytać. Na przykład dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Jeden z moich studentów, który nawet nie ma dzieci, nauczył się wielu słówek z piosenki Ogórek, gdzie jest taka część powtarzalna: ogórek, ogórek, zielony ma garniturek. Dla maluchów i młodszych dzieci w naszym przypadku idealnie sprawdziła się seria książek Kicia Kocia. Są to chyba ulubione książki zarówno moich dzieci, jak i męża. Czasami mam wrażenie, że mój mąż czytał te książki więcej razy niż ja. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Przede wszystkim ta seria ma dużo obrazków i krótki tekst, ale też każda pojedyncza książka opisuje jakąś historię. I są to historie, które związane są z wychowywaniem dzieci, czyli takie typowo domowo-przedszkolne scenki. Zresztą same tytuły już dużo mówią. Kicia Kocia jest chora. Kicia Kocia i burza. Jedna z moich studentek, która zakupiła całą serię tych książeczek, nauczyła się bezbłędnie przypadków, ponieważ w wielu tytułach tych książeczek jest miejscownik, na przykład Kicia Kocia na placu zabaw, Kicia Kocia na plaży, Kicia Kocia na pikniku, Kicia Kocia w przedszkolu, Kicia Kocia w pociągu i Kicia Kocia w bibliotece. Kolejną fantastyczną pozycją zarówno dla rodzica uczącego się języka polskiego, jak i dla dwujęzycznych dzieci jest cała seria książek Pucio. My mamy ich kilka, ale zwłaszcza pierwsze dwie są idealne dla studentów początkujących, czyli Pucio mówi pierwsze słowa, Pucio uczy się mówić. Te książki są fantastyczne z kilku powodów. Po pierwsze, są krótkie teksty, które opowiadają takie codzienne sytuacje. Ta książka ma przepiękne ilustracje, ale dodatkowo na każdej stronie znajdują się słowa do nauki, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych uczących się języka polskiego. Te słowa są też podzielone na różne kategorie. Mamy kategorię na przykład rzeczowników, albo tutaj kategorię czasowników. Im starsze dzieci, tym oczywiście te książki są troszkę grubsze i też tekstu na stronach jest więcej. U nas fajnie sprawdza się seria Basia, gdzieś tutaj jest jeszcze Billy jest zły, książki o Albercie, które obydwoje dzieci bardzo lubią. Natomiast jak widzicie, tego tekstu tutaj jest dużo więcej, także poziom znajomości języka i poziom czytania musi być trochę wyższy, ale też takie książki dają możliwość współpracy. Kilka razy zdarzyło mi się już słyszeć, że kiedy mój mąż, Australijczyk, czytał te książki naszym dzieciom, to mój syn poprawiał jego wymowę, ale też czasami, kiedy mój mąż nie umiał czegoś przeczytać, mój syn przeczytał to albo pomógł mu to przeczytać i też wytłumaczył, co to znaczy. Jest jedna pozycja, która była czytana tyle razy, zarówno przeze mnie, jak i przez mojego męża, że nawet doczekała się dziur.
z użycia. Jest to książka Nocnik nad nocnikami. Ta książeczka ma dwie wersje. Jest wersja dla dziewczynki i dla chłopca. Ulubiona strona mojego męża to jest ta strona, kiedy mamy tylko rząd, kolumny czasowników. I siedział, i siedział, i siedział. To jest też oczywiście w wersji dla dziewczynek jest i siedziała, i siedziała, i siedziała, co na pewno pomaga w utrwaleniu form czasu przeszłego, które mają inne końcówki dla rodzaju żeńskiego i inne końcówki dla rodzaju męskiego. Teraz takie pytanie logistyczne. Gdzie można kupić polskie książki dla dzieci, jeśli mieszka się daleko od Polski, na przykład tak jak my mieszkamy w Australii? Jest oczywiście kilka sposobów. Wiele rodzin i to jest też nasz sprawdzony sposób. Kupuje książki przez internet w polskich sklepach, takich jak Aros lub Empik i wysyła je na polski adres. W moim przypadku my wysyłamy książki do mojej mamy. Kiedy już przyjdą te kilogramy książek, zawsze staramy się, żeby to było gdzieś około 10 kilogramów. Moja mama przepakowuje te książki, zapakowuje je do jednego dużego pudła i wysyła te książki drogą morską. Taka paczka idzie do Australii 3 miesiące, natomiast nie kosztuje zbyt dużo. Oczywiście, jeśli mieszkasz bliżej Europy, nie tak daleko jak my, to ta przesyłka raz, że będzie szła dużo krócej, dwa, że też cena będzie niższa. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy coś pilnego albo jakieś cienkie książki, to można je też wysłać drogą ekspresową, lotniczą. Wtedy ta przesyłka jest trochę droższa, ale oczywiście idzie dużo szybciej, około 2 tygodni. Jeśli zależy Ci na bezpośredniej dostawie, bo na przykład nie masz nikogo, kto mieszka w Polsce, to oczywiście są też takie miejsca. Czasem liczba tytułów oczywiście jest mniejsza niż w polskich księgarniach, ale te, o których dzisiaj rozmawialiśmy, w większości znajdują się właśnie w takich miejscach jak Empik, księgarnia internetowa, Book Depository. I też lokalne księgarnie czasami mają polskie książki dla dzieci. Nawet w Australii mamy taki sklep, który nazywa się Kukuryku. Jeśli chcesz zostać ze mną w kontakcie, to zapraszam Cię, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu będziesz dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Na mojej stronie internetowej znajduje się dużo materiałów darmowych i płatnych, zarówno do nauki języka polskiego, jak i materiałów wspierających rodziny dwujęzyczne. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że w tym odcinku przekonałam Cię trochę, że czasami fajnie jest sięgnąć po inne narzędzia niż te materiały, które wykorzystujesz na swoich lekcjach języka polskiego. Czytanie książek dla dzieci ze swoimi dwujęzycznymi dziećmi może być fantastycznym ćwiczeniem. Oczywiście dla dziecka jest to niezapomniany czas, ale dla Ciebie będzie to zarówno ćwiczenie w nauce czytania, ale też ćwiczenie wspierające naukę słownictwa, naukę zapamiętywania fraz i utrwalania konstrukcji, które być może już znasz. Także dziękuję Ci bardzo i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam.